Strzeliste wieże szybów naftowych stanowią emblematyczny element krajobrazu Galicji drugiej połowy XIX wieku. Symbolizują początek epoki, która zmieniła światową gospodarkę. Kolebką przemysłu naftowego jest Bóbrka. Tu w 1854 roku zostaje otworzona pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. W latach 60. XIX wieku kopalnia była już poważną firmą wydobywczą, którą kierował sam Ignacy Łukasiewicz. Dzięki niemu była to największa i najnowocześniejsza w kraju kopalnia, w której panowało niespotykane nigdzie indziej podejście do pracowników oraz ich rodzin. Końcówką lat 60. kopalnia w Bóbrce jest już świetnie prosperującym, wręcz doskonałym, wzorcowym przedsiębiorstwem. Działa tutaj ponad 80 szybów. Ponad 80 szybów znajduje się w eksploatacji. Kopalnia zajmuje obszar blisko 40 hektarów, jest zatrudnionych ponad 100 robotników, a średnie roczne wydobycie ropy naftowej szacowane jest w liczbie około 7 tysięcy cetnarów, co daje mniej więcej 600 wagonów ropy naftowej. Jest to rzeczywiście olbrzymia ilość i praktycznie w Bóbrce wydobywa się 1/4 produkcji wszystkich kopalń ówczesnej Galicji. Prowadzenie tak dużej kopalni wymagało dobrej organizacji i sprawnego systemu zarządzania. Ignacy Łukasiewicz opracował go według swoich zasad. Praca w kopalni trwała z reguły 12 godzin, przy pompach 24 godziny. Po tym czasie pracownicy mieli odpowiednio dłuższy czas odpoczynku. Większość górników zatrudniano spośród miejscowych. Łukasiewicz kładł duży nacisk na odpowiednie przygotowanie osób do pracy w kopalni. Często osobiście instruował swoich robotników, zwłaszcza wiertaczy, jak mają pracować. Młodych na naukę zawodu wysyłał za granicę, a do kraju sprowadzał inżynierów, którzy pomagali w rozwijaniu wydobycia przy użyciu coraz to nowszych osiągnięć technicznych. Wynagrodzenie w Bóbrce było określone przez system płac, ściśle powiązany z wykonywanymi pracami. Poziom dyscypliny był bardzo wysoki, a liczba wypadków bardzo mała. Ignacy jasno określa obowiązki robotników, ale też i przywileje. Dlatego dzięki tej przejrzystości tak naprawdę Bóbrka jest tak świetnie prosperującym przedsiębiorstwem, skrajnie różnym od tych, które później będą działały na terenie chociażby Zagłębia Wschodniego. To właśnie między innymi to wyróżnia wśród innych kopalni Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz był również twórcą systemu socjalnego stworzonego dla pracowników i ich rodzin. W 1866 roku założył w kopalni kasę bratniej pomocy, do której musieli należeć wszyscy zatrudnieni. Każdy z nich opłacał składkę ubezpieczeniową, która zapewniała opiekę lekarską i środki na utrzymanie w czasie trwania choroby. W przypadku śmierci pracownika kasa pokrywała koszty pogrzebu, a wdowa i dzieci otrzymywały comiesięczną rentę. Dożywotnia renta przysługiwała pracownikom, którzy stracili zdrowie w czasie wykonywania pracy. Po przepracowaniu 20 lat w kopalni robotnikowi przysługiwała emerytura. I tutaj Ignacy Łukasiewicz jawi nam się jako absolutny prekursor tego, co dziś byśmy nazwali odpowiedzialnym biznesem. Bez wątpienia można powiedzieć, że był twórcą współczesnego CSR-u, więc pewnie sam o tym nie wiedząc stworzył podwaliny do tego, co dziś przecież jest już absolutnie powszechne. Dbałość o robotnika. Łukasiewicz był człowiekiem bardzo zapracowanym. Lubił sam osobiście prowadzić księgi finansowe, lubił wszystko osobiście dozorować, doglądać. Kiedy po mniej więcej 10 latach funkcjonowania spółki Ignacy Łukasiewicz postanawia zrezygnować z dalszego udziału, jest to związane z tym, iż twierdzi, że profity, które otrzymuje ze spółki, są zbyt wysokie i absolutnie nie są mu aż tak duże pieniądze, tak duży kapitał potrzebny do życia. Wtedy to rezygnuje z dochodów z samej spółki
i pozostaje jedynie przy pensji dyrektora. Mało tego, deklaruje, iż od swoich wspólników będzie kupował ropę naftową, aby dalej ją w rafinerii przekształcać. I to jest właśnie jedna z cech Ignacego Łukasiewicza, trochę niezrozumiała przez współczesnego człowieka. Pracowitość i absolutna skromność. To wszystko, co robi, tak naprawdę robi dla dobra lokalnej społeczności. Łukasiewicz wiedział, że kluczem do polepszenia poziomu życia robotników i ich rodzin jest edukacja. Fundował więc budowę szkół ludowych, które powstały w Bóbrce, Chorkówce i Zręcinie. Planował również stworzyć odrębne szkolnictwo dla przemysłu naftowego, powołując do życia szkołę górniczą w Bóbrce, wzorowaną na podobnej działającej już w Wieliczce. Niestety plany te ze względu na opór urzędników i gminy Bóbrka spełzły na niczym. Powstał tu jednak kurort zdrojowy. W latach 70. XIX wieku, poszukując złóż ropy naftowej, natrafiono na bardzo duże złoża wody mineralnej. Zlecono badanie tej wody, okazało się, że ma cudowny niemalże skład chemiczny, bardzo wartościowy, jeżeli chodzi właśnie o cele lecznicze. Praktycznie woda pozyskiwana z dwóch szybów, Idzi i Karol, dorównywała jedynie wodzie iwonickiej, a może nawet była nieco od niej lepsza, jeżeli chodzi o właściwości lecznicze, bo zawierała bardzo dużo jodu i bromu. Zdecydowano się więc założyć przy kopalni zakład wodoleczniczy, w którym leczono schorzenia dróg oddechowych, choroby węzłów chłonnych, nerwobóle, choroby dermatologiczne oraz kiłę. W 1870 roku w Bóbrce leczyło się 176 osób. Kuracjusze mieli do dyspozycji 4 budynki zdrojowe, w których mogli zażywać kąpieli oraz pić leczniczą wodę. Bobrzecka woda była też butelkowana i sprzedawana szpitalom. Jeżeli chodzi o uzdrowisko bobrzeckie, to ono absolutnie wpisuje się w kanon najlepszych ówczesnych uzdrowisk europejskich, a pod względem właściwości wody wydobywane w Bóbrce znacząco wyprzedzają te ze znanych europejskich kurortów, więc ta historia jest absolutnie niesamowita. Zresztą tutaj też trzeba wspomnieć, że podczas tłoczenia tej wody mineralnej z Bóbrki po raz pierwszy użyto maszyny parowe. I nawet kiedy historia bobrzeckiego uzdrowiska kończy się, kiedy zamiast wody mineralnej zaczyna w studniach pojawiać się coraz większa ilość ropy naftowej, to jednak te maszyny parowe pozostały i służyły już później do pompowania ropy naftowej, więc to też taki etap rozwoju metod wydobywczych w Bóbrce za przyczyną właśnie tego stworzonego uzdrowiska tutaj następuje. A jeżeli chodzi o samo uzdrowisko, to dozoruje je lekarz pochodzący z Jasła, lekarz dr Macudziński, który tutaj nadzoruje wszystkie kuracje, dokładnie opisuje, z jakim sukcesem są przeprowadzane i praktycznie według liczb okazuje się, że 3/4 pacjentów, kuracjuszy, którzy trafiają na leczenie do Bóbrki, wyjeżdża stąd ze znaczącą poprawą swojego zdrowia. Więc bardzo szkoda, że ta historia tak szybko się zakończyła i że te wody mineralne z Bóbrki już dzisiaj niestety nie są wydobywane. Dzisiaj na terenie najstarszej na świecie i nadal działającej kopalni ropy naftowej znajduje się muzeum. Zachowały się tu 2 oryginalne szyby naftowe z XIX wieku, Franek i Janina, oraz wiele przykładów na to, jak w tym wyjątkowym miejscu rodził się światowy przemysł naftowy.